Witajcie serdecznie. Jesteśmy dzisiaj w firmie ProRacing i rozmawiamy z Piotrem Ziołkiem, Witam. który odpowie nam rozbije kilka mitów odnośnie używania powerboxów w Waszym samochodzie. Piotrze, powiedz mi, temat powerboxów budzi wiele kontrowersji, prawda? Tak. No właśnie, jeden z najbardziej popularnych zarzutów jest na przykład, czy powerbox jest bezpieczny dla silnika. Tak, Powerbox jest w pełni bezpieczny dla silnika. My nie zdejmujemy trybów awaryjnych, które są w silniku, dzięki czemu nie możemy przekroczyć żadnego progu, którego nie pozwalałby przekroczyć producent auta. Dzięki temu mamy gwarancję, że nie uszkodzimy naszego samochodu. Świetnie, dzięki. Powiedz mi, Piotrze, teraz jeden z najbardziej absurdalnych, a może nie, zarzutów to jest, czy powerbox w ogóle działa. Co to robi tak naprawdę? W zależności od samochodu, czy to jest samochód z silnikiem diesla, czy to jest samochód z silnikiem benzynowym, podnosimy inne parametry. W samochodzie benzynowym podnosimy moc i moment obrotowy, w dieslu podobnie, poniekąd oprócz tego jeszcze zmniejszamy spalanie. Po założeniu takiego powerboxa polecamy pojechać na hamownię i sprawdzić, jaki wzrost uzyskaliśmy w naszym samochodzie. Zazwyczaj taki wzrost jest w granicach 20-25% mocy jak i momentu obrotowego oraz zmniejszenie spalania w granicach 10-12%. Możemy to zaobserwować od razu, jak wsiądziemy do naszego auta po załączeniu powerboxa, bądź też jeśli chcemy mieć dokument, możemy pojechać na hamownię i bardzo dokładnie to sprawdzić. Urządzenia takie sprzedajemy od wielu lat w dużych ilościach na całym świecie. Są to urządzenia bardzo popularne w Niemczech, we Francji, w Belgii, w Anglii, więc jak najbardziej urządzenia działają. Kolejne pytanie, co jest lepsze, czy chip tuning, czy powerbox? Jest to chyba najważniejsze pytanie, jakie zadaje sobie bardzo wielu użytkowników, zanim dokonają wyboru, czy kupić powerbox, czy zrobić chip tuning przez zmianę oprogramowania. Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Znajdziemy zarówno zwolenników chip tuningu, jak i zwolenników urządzeń zewnętrznych. Jedno rozwiązanie, jak i drugie ma bardzo wiele zalet. Poniekąd my wybieramy powerbox. Dlaczego? Powerbox wybieramy z tego względu, że, tak jak mówiliśmy wcześniej, jest on w pełni bezpieczny dla naszego silnika. Mamy gwarancję, że niczego nie uszkodzimy. Ważną rzeczą jest to, że urządzenia zamontujemy samemu. Urządzenia zazwyczaj mają oryginalne, gotowe wtyczki, więc wystarczy je tylko wpiąć w instalację samochodu. Wszystko pasuje, nie musimy nic przerabiać. Zwykle zrobimy to samemu. Ważne jest to, że powerbox możemy stosować w autach, które są na gwarancji, czego nie możemy zrobić przy chip tuningu. Tutaj przy wjeździe na serwis urządzenie odłączamy i nie zostają żadne ślady w komputerze samochodu. Jest to bardzo istotna kwestia. Plus, że możemy tak naprawdę mieć ten samo urządzenie i używać go, nie wiem, w kolejnym naszym samochodzie, prawda? Przepiąć wystarczy chyba wymienić tylko przewody, prawda? Tak, w urządzeniach Unikat, czyli naszych najnowszych urządzeniach, przeprogramowanie do nowego auta jest w pełni darmowe. Jedynie pozostaje kwestią ewentualne dokupienie innej wiązki przewodów, jeśli mamy inne czujniki w samochodzie. Więc bardzo dużą zaletą jest to, że możemy przełożyć urządzenie do naszego innego pojazdu. Możemy kupić urządzenie do diesla, a po jakimś czasie, kiedy zmienimy auto na samochód benzynowy, też to przełożyć. Przeprogramowanie jest bezpłatne. Bardzo istotna jest taka kwestia, iż wprowadzane są coraz to nowsze, bardziej restrykcyjne przepisy odnośnie norm spalin. W tym roku miała wejść ustawa, która nakazywałaby wszystkim diagnostom, aby podczas badania technicznego corocznego sprawdzali normy spalin. W momencie, kiedy zrobimy chip tuning, nie będziemy przechodzili badania technicznego auta, więc wielu użytkowników się takiej kwestii boi. No i mają rację, nie przeszliby badania technicznego. W przypadku powerboxa przed wjazdem na badanie techniczne urządzenie wypinamy, bądź też w najnowszym urządzeniu Unikat zmniejszamy na wyświetlaczach na zera, wtedy urządzenia praktycznie nie ma. Przechodzimy badanie i wracamy do ustawień, takie jakie lubimy najbardziej. Ważną kwestią jest to, że przed zrobieniem chip tuningu, czyli zmiany oprogramowania, wjeżdżamy na hamownię, badamy nasz pojazd, patrzymy jakie są parametry naszego pojazdu, po czym przygotowywana jest zwykle indywidualna mapa pod daną kondycję silnika. Tylko co w momencie, kiedy przejedziemy 10 000 km?
Ciśnienia są inne, samochód nasz jest inny, bo tankujemy różne paliwo. Filtry nam się zapychają, niektóre filtry wymieniamy. Po kilkunastu tysiącach samochód jest inny. Więc ta mapa, którą napisaliśmy, ona jest tak jakby do innego auta. W momencie, kiedy mamy taki powerbox, za każdym odpaleniem silnika komputer szczytuje nowe parametry. Czyli to jest tak, jakbyśmy mieli mapę przy każdym odpaleniu silnika. Zawsze jest najbardziej aktualna z możliwych. Kolejną rzeczą jest to, że Powerbox ma przyciski, dzięki którym możemy zmieniać mapę. Możemy ustawić sobie mapę ekonomiczną, mapę do jazdy dziennej, mapę sportową. W przypadku standardowego chip tuningu takich możliwości nie mamy. Mamy jedną opcję na stałe. Tutaj możemy zmienić bardzo wiele fajnych wartości. Jeśli chcemy pojeździć z przyczepą na przykład, mamy do przewiezienia coś ciężkiego, zmieniamy sobie mapy, gdzie bardziej zależy nam na mocy w dolnych obrotach, żeby tym samochodem nam się dobrze ruszało. Mamy bardzo dużo możliwości ustawień. W przypadku chip tuningu takiej możliwości nie mamy. W przypadku Powerboxa nie ingerujemy w oryginalne oprogramowanie producenta. My nie próbujemy poprawić tego, co napisał producent, który ma bardzo duże doświadczenie. My zmieniamy dane, które idą z czujników i na podstawie tego komputer inaczej dobiera parametry, ale cały czas korzysta z mapy, która jest oryginalnie nagrana przez producenta. Dzięki temu zachowujemy pełne bezpieczeństwo i nie tracimy gwarancji auta. I na koniec jeszcze ważna rzecz, Powerbox zwykle jest co najmniej połowę tańszy od standardowego chip tuningu. No tak, to jest, cena jest tak naprawdę śmieszna, to jest 650 zł, tak? Dokładnie tak. Także... Teraz urządzenia są w promocyjnej cenie, Mhm. w najbliższym czasie w takiej cenie pozostaną, jest to 650 zł. Słyszałem również, że jeśli klient nie jest zadowolony z Powerboxa, może go zwrócić po prostu, prawda? Dokładnie tak. Przewidujemy 2-tygodniowy okres testowy. Jeśli cokolwiek jest w samochodzie nie tak, można do nas dzwonić, kontaktować się, ewentualnie urządzenie oddać. Nie robimy żadnych problemów. Też okres gwarancyjny, który teoretycznie wynosi 2 lata. Nasze urządzenia raczej się nie psują. Jeśli coś takiego się zdarzy i zdarzy się klientowi po 3 czy po 4 latach, zwykle stajemy na wysokości zadania i naprawiamy to urządzenie albo bezpłatnie, albo klient rekompensuje tylko koszty, które musimy ponieść przy stworzeniu przykładowo nowej wiązki przewodów. Powiedz mi teraz, czy trzeba się znać na tym, aby zainstalować sobie taki Powerbox w swoim samochodzie? Nie trzeba się znać. Wraz z zakupem Powerboxa podajemy dane swojego samochodu, a nasza firma tworzy bardzo dokładną instrukcję obsługi. Są to zdjęcia naszego konkretnego silnika z miejscami zaznaczonymi, gdzie są wtyczki, jak wpiąć te wtyczki i ewentualny proces programowania. Mhm. Jest to bardzo łatwe, niepotrzebne są żadne znajomości do tego. Owszem, zdarzają się wyjątki, jest kilka takich silników, gdzie wtyczka znajduje się za silnikiem, ale wtedy staramy się pokazać to na filmie, bądź też bardzo dokładnie tłumaczymy przez telefon, jak to zamontować. Praktycznie każdy poradzi sobie sam. Świetnie. Dziękujemy Ci, Piotrze, bardzo za odpowiedzi. Naprawdę jest to mega ciekawy produkt. Rozmawiałem z paroma osobami, które już używają tego chipu i są mega zadowolone, także życzę powodzenia. Dziękuję za miłe słowa.